Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Łukasz. Cześć. Słuchaj, pytanie na rozgrzewkę. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio to na zbiorniku Rafy, ale dzisiaj rano jeszcze byłem właśnie na tym zbiorniku z tyłu u nas. No właśnie, pięknie. A jakoś tak wychodzisz poza ten obiekt nurkować jeszcze, czy już nie? Wiesz co, jeżeli chodzi o zoo, to wiadomo, że w innych jakby zbiornikach jeszcze nurkuję, ale jak mówimy poza moją pracę, czyli jakby poza zoo, to właśnie tak średnio ogólnie. Ja raczej podchodzę do nurkowania tylko, że tak powiem, pod względem pracy. A tak hobbystycznie to w porównaniu do innych nurków to jestem taki raczej taki amatorek, nie? Coś takiego. Czyli nurkowanie dla ciebie to praca, nie hobby. Tak, raczej chyba tak. Raczej pracy niż hobby, ale nie ma co, że praca jakby powstała z mojego hobby i zainteresowania, nie? No właśnie, bo bardzo często jest tak, że ludzie zaczynają nurkować jako hobby, zaczyna im to się podobać, a potem zaczynają pracować. A jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, to ty od razu wiedziałeś, że chcesz być nurkiem zawodowym. Tak, ogólnie to moje nurkowanie już tam zaczyna się, myślę, że z 10 lat wstecz. Chyba bodajże miałem 15 albo 16 lat, jak zrobiłem właśnie kursy rekreacyjne, po czym tam na przestrzeni paru lat dosłownie, bo już w wieku 18 lat wiedziałem, że jak już byłem w liceum, wiedziałem, że będę chciał jakby nurkować zawodowo, no i do tego jakby dożyłem, nie? I chciałeś nurkować zawodowo, wiedząc, że od razu będziesz nurkować w zoo, takim na przykład łódzkim, czy to były zupełnie inne pomysły? Nie, właśnie nigdy w życiu bym nie pomyślał, że ogólnie będę pracować jako nurek w zoo. To, że jestem jakby w tym miejscu tutaj, że pracuję właśnie w zoo jako nurek, jest moim zdaniem trochę fartem, trochę też, nie wiem, może jakimś szczęściem, coś takiego, ale w każdym bądź razie jak idąc, że tak powiem, w drogę jakby już nurkowania zawodowego, myślałem, że będę właśnie pracował przy jakichś mostach, ewentualnie może jakieś platformy czy coś takiego. Czyli bardziej jakieś takie, nie wiem, spawanie, skręcanie, rzeczy takie techniczne. Tak, raczej takie techniczne. Tylko że w ogóle plan na siebie miałem zupełnie inny, bo na początku, wiedząc jaki drogi jest ogólnie kurs nurka zawodowego, liczyłem, że może jakaś firma, która zajmuje się już pracami podwodnymi, zatrudni mnie. Wyszkoli i tak dalej. Wyszkoli i tak dalej, albo chociażby mnie zatrudni, żeby potem dostać jakby dofinansowanie na kurs, czy coś takiego. No oczywiście napisałem do wielu firm, bardzo mało mi firm odpowiedziało. Chyba odpowiedziały mi dosłownie 3, przy czym tylko jedna mi napisała tak sensownie i jej się w sumie najbardziej posłuchałem, żeby najpierw nauczyć się, że tak powiem, zawodu na powierzchni, a dopiero potem dopracować go jakby pod wodą. No to prawda, jak robiłem odcinek z Harpunem o pracach podwodnych, to właśnie mi Robert powiedział, że prościej jest nauczyć spawacza nurkowania niż nurka spawania. Tak, dokładnie. I właśnie w ten sposób wpadłem na pomysł, żeby pójść jako zawód ślusarza, bo pomyślałem, że ślusarz jakby będzie najbliżej. Poza tym ślusarstwo bardzo mi się spodobało i do dzisiaj jakby podchodzę do tego bardzo fajnie i hobbystycznie. I pracowałem przez pół roku jako ślusarz na stażu, gdzie mnie dosyć nauczyli, po czym jeszcze pracowałem drugie pół roku plus tam 2 miesiące jako ślusarz już w zawodzie. Tam mnie jakby dosyć nauczyli wszystkich jakby takich podstaw. Wiadomo, nurkowanie, znaczy spawanie na powierzchni różniło się jakby nawet metodą ogólnie spawania niż tym spod wody, ale nie ma co, wspominam to dobrze. Plus za pieniądze jakby, które zarobiłem jako
jako ślusarz, to sobie uzbierałem na kursy i wtedy poszedłem sobie na kurs. Nie? I zostałeś nurkiem zawodowym. Tak. I los rzucił tak karty, że trafiłeś tak, do właśnie łódzkiego zoo. los rzucił tak karty, bo idealnie praktycznie jak skończyłem kurs nurka zawodowego 3. klasy, to dosłownie nie minął miesiąc i się pojawiła oferta pracy w zoo, tutaj jako nurka. W łódzkim zoo. No, po prostu jako łodzianin fajnie, bardzo się cieszę. No dobra, no to jesteśmy w łódzkim zoo przy takim dużym telebimie, bym powiedział, bo to wygląda wręcz jak kino. To powiedz mi, no rozumiem, nie pracujesz tam w wodzie jako ślusarz, bo duży maniacy. Co tak naprawdę jako nurek robisz? Główne twoje zadanie w tym akwarium? Moje główne zadanie to przede wszystkim dbałość o czystość akryli. Żeby te akryle codziennie jakby były czyste na każdym zbiorniku, a tych zbiorników mamy jakby trochę tutaj, do których wchodzimy. To chodzi o to, żeby w ciągu tygodnia każdy był odpowiednio wyczyszczony. Bo jak nie wyczyścisz, to my nie będziemy mogli tego oglądać. Tak, dokładnie. No, będzie można oglądać, ale wiadomo, przez trochę brudniejszy jakby akryl. To jest jakby moje główne zadanie. Też bardzo ważnym zadaniem jest obserwacja ogólnie zbiorników oraz ewentualne informowanie akwarystów o jakichś nowych rzeczach, które powstały, albo o jakichś ewentualnych chorobach ryb, czy ogólnie jakichś problemach, które są w zbiornikach. To jest równie ważne, ta obserwacja tych zbiorników. Czyli, nie wiem, szukasz może wycieków, coś się urwało, ryba zgubiła płetwę i tak dalej. No, coś takiego. Jak widzę, że na przykład jakieś ryby są bardziej agresywne do siebie, albo któraś jest nawet, widzę, że na przykład jakaś ryba jest chora, albo właśnie coś się na przykład łamało pod wodą, czy coś takiego, no to wszystko jakby zgłaszam i wtedy dalej decydujemy o tym, co z tym robimy. Mówisz ryby agresywne. Tu pływają chyba rekiny i te niektóre rybki są naprawdę duże. To pierwsze moje pytanie. Ja rozumiem, praca ślusarza jest spokojna, ale czy taki rekin nie chciałby ci kiedyś dziabnąć pod tą wodą? Nie zdarzyło mi się ani razu, żeby którykolwiek z tych rekinów zachowywał się agresywnie. Oczywiście zazwyczaj to się kończy w ten sposób, że jak wchodzę do zbiornika, to rekiny zazwyczaj uciekają na drugi koniec. Okej, jesteś większy. Trochę jestem od nich większy. Chociaż wydaje mi się, że właśnie bardziej się boją niż ten. Plus te rekiny, które tutaj mamy, one są bardzo dobrze karmione. Oprócz tych rekinów pływają tutaj inne ryby, których również musimy jakby pilnować, żeby nie zostały zjedzone przez rekiny, więc rekiny jakby są bardzo dobrze dokarmiane, żeby nie było ich zainteresowań w ogóle skupianie się na jakiejś innej rybie. Już widzę procedurę twoją nurkowania. Punkt pierwszy, nakarm rekina, punkt drugi, idź czyścić. Powiem ci, że my jako nurkowie nie karmimy właśnie rekinów, nie? Chodzi o to, żeby nurek nie kojarzył się z pożywieniem. Zdecydowanie. Nawet jak jesteśmy pod wodą, to w tym czasie nie jest karmiony jakby ten zbiornik, nie? Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale akurat częścią właśnie pokarmu są tutaj te muszle, które leżą na dnie. No, a to wracając do mojej pracy, to czasami właśnie muszę wejść i pozbierać te muszle, nie? Czy jak nie dojedzą, to musisz pozbierać? Znaczy muszli ogólnie samych nie jedzą, nie? Jedzą wnętrzności jakby... Czyli musisz po jedzeniu pozbierać po rybkę. Muszę pozbierać po nich, no. To ile nurkowań dziennie wykonujesz, żeby ogarnąć takie akwarium? Wiesz co, dziennie mamy 2 nurkowania. I rzadko kiedy to się kończy tym, że 2 razy musimy wejść na ten sam zbiornik. Zazwyczaj to są 2 różne zbiorniki. Na pewno codziennie wykonujemy zbiornik rafy. Zbiornik rafy jest zbiornikiem o tyle uporczliwym, że on ma taki zakurz, który się dosyć szybko osadza na akrylu. Więc na zbiornik rafy wchodzimy codziennie. Na zbiornik rekina nie wchodzimy codziennie na przykład, bo akurat ten zbiornik jest dosyć takim, mogę powiedzieć, że takim prostym w utrzymaniu. Ale poza tym wszystkim to jeszcze mamy zbiornik słonia, zbiornik pingwina, albo tutaj ten zbiornik tuby, który jest obok nas. Czyli w tych zbiornikach, gdzie są słonie, też tam się nurkuje? Tak. W tym zbiorniku słoni i w tym zbiorniku pingwina. Rozumiem, że w zbiorniku słoni jest woda słodka, tu jest woda słona, a w zbiorniku rafy jest bardziej słona. Tak. No dobra, to przejdźmy sobie teraz w takim razie sprzętu nurkowego. Rozumiem, że inne wyważenie, inny sprzęt, czyszczenie sprzętu, żeby się i tak dalej. Tak.
Właśnie chodzi o to, że w każdym nurkowaniu czyścimy swój sprzęt. Wiadomo, do zbiornika słonia i pingwina zewnętrznego używamy suchych skafandrów ze względu na to, żeby odizolować się od wody. Plus zimą jest po prostu zimno na pingwinie. No to zdecydowanie tak. Czyli zbiorniki te zewnętrzne, zimne, suche skafandry, a tu rozumiem tak, tutaj pianka? wchodzimy w piankach 5 mm. Poza tym wszystkim nasz sprzęt to oczywiście jacket, 10-litrowa butla i maski pełnotwarzowe. Maski pełnotwarzowe. A jakie to są głębokości w tym akwarium? Ten zbiornik tutaj akurat jest naszym najgłębszym zbiornikiem, ma 7,5 metra dokładnie tutaj, w tym najgłębszym miejscu tutaj. No, całkiem fajnie bym powiedział. No całkiem fajnie. Jest jakiś wraczek mały, więc nurkowanie wrakowe również. Tak. Z tego co mi się wydaje, to jest, w sensie to nie jest oryginał, wiadomo, nie? Ale on jest repliką samolotu teraz nie chcę ci skłamać dokładnie, ale z którejś wojny światowej. To jest chyba japoński Mitsubishi, ale tutaj jest taki, nie jestem na tyle, znawcą. Ja też byłem na bakiet z historią. Czasami jak tutaj przychodzę, to słyszę, co mówią edukatorzy i oni mają na przykład ogromną wiedzę w porównaniu ogólnie do mnie. No, ty się znasz na nurkowaniu. Ale właśnie przychodząc z nich, lubię ich czasami posłuchać, bo naprawdę sypią tymi ciekawostkami dobrze, nie? A powiedz mi, jak jesteś w takim akwarium i sobie czyścisz to akwarium, to rozumiem, czyszczenie to jest, szmateczką jedziemy po szybie, że tak powiem? Tak, wiesz co, te szmatki ogólnie, które my mamy, to jest jakby taka duża włóknina, my zamawiamy tego kilka tam metrów kwadratowych i to do nas przychodzi 3 tygodnie, to nie jest w Polsce produkowane. Okej, czy to nie jest zwykła szmatka, którą sobie wziąłem z kuchni? Ona ma jakby certyfikat tego, że nie rysuje akryli, nie? To ona też jest znacznie droższa niż taka zwykła szmatka, nie? No, ale... właśnie jeszcze wracając do tych moich prac. Oprócz tego wszystkiego, to raz w tygodniu wchodzimy na ten zbiornik i raz w tygodniu wchodzimy na zbiornik rafy i mamy... Tutaj jest taki system odkurzania ogólnie specjalny. To jest taki specjalny odkurzacz zamontowany w ścianach. No i wchodzimy, podłączamy takie specjalne rury i po prostu czyścimy ten żwir. To polega na tym, że woda jakby jest zasysana, ale ten żwir tylko się unosi, wychodzi jakby ten syf ze żwiru, a woda jakby wpływa i jest filtrowana i wraca z powrotem. Okej, czyli bo rozumiem jakieś tam, nie wiem, odchody zwierząt i tak dalej, to trzeba odesać po prostu, żeby to się nie zanieczyściło. To dużo czasu zajmuje? Wiesz co, tutaj akurat wchodzi na to 2 nurków. Zazwyczaj to jest po prostu w zakładce i całość tego odkurzania trwa średnio 2,5, czasami pod 3 może podchodzić. Jakbyś miał wybrać, to lepsze jest czyszczenie szmatką czy odkurzanie? Wiesz co, zależnie w sumie, bo i to lubię dosyć. Więc raczej ogólnie nie ma takich prac, które tutaj bardziej lubię lub mniej. A powiedz mi, jak spotykasz turystów po tej drugiej stronie, odwiedzających, interesują się pewnie tym, co robisz, nie? Tak, powiem ci, że większość ogólnie turystów, jak przychodzi na przykład z dziećmi, to dzieci są bardziej zafascynowane ogólnie mną niż rybami. Robią sobie ze mną zdjęcia, to wiadomo, ja na to ogólnie pozwalam. Zdarza ci się, nie wiem, nurkować w czapce Mikołaja, jak są święta, czy coś takiego? Tak, wiesz co, mamy właśnie taką akcję co roku przed świętami. To przebieram się ogólnie, nie tylko, że w czapce, ale przebieram się w całego Mikołaja ogólnie. I właśnie jakoś to tam nagrywamy, potem jest to fajna akcja marketingowa. Jeszcze ludzie, którzy przychodzą do nas i tam robią sobie ze mną zdjęcie, to zawsze jakiegoś tam magnesika dostaną, czy coś takiego, więc naprawdę ogólnie marketingowo to jest jakby dobrze rozwiązane, a rybom to jakby nie szkodzi, a cały ten strój jest odpowiednio jakby
czyszczony i przygotowany też, żeby nic jakby się nie zadziało. No tak, żeby nie zanieczyścić tego, no w sumie bardzo fajnego środowiska tak naprawdę. Ja mimo wszystko nadal się bałbym, żeby taka ryba mnie nie dziabnęła, albo płaszczka, która płynie, oczy właśnie. Ten kolega, całkiem duży. No dobra, załóżmy, że musisz coś posprzątać, bo to też mnie ciekawi, a niektóre rybki sobie po prostu leżą na dnie, a ty musisz tam wyczyścić. To rozumiem, że musisz kolegę rybę przesunąć, czy poprosić, czy na samo odpływa? Wiesz co, większość ryb ogólnie zdąży odpłynąć, zanim ja do nich dopłynę. Tak jest w większości. Ale są tutaj dwa takie rekiny brodate, które lubią sobie poleżeć. I faktycznie z nimi, to są jedyne rekiny, które pozwalają, znaczy nie jak pozwalają, tylko wydaje mi się, że są chyba na tyle leniwe, że nie chcą się po prostu ruszyć, ale wiadomo, jak do nich, widzą, że do nich podpływam, to same zazwyczaj odpłyną, ale jak nie widzą, to muszę je faktycznie delikatnie szturchnąć, czy coś takiego, bo one odpoczywają jakby na tym żwirze, nie? Albo właśnie na tych półkach, które tam są przy tunelu, lubią sobie na nich odpocząć, a większość ryb oczywiście odpływa. Jedyne ryby w sumie, które ze mną wchodzą w jakikolwiek kontakt, no oprócz tych rekinów, które dają mi się dotknąć, to są te z tyłu te talerzowate takie, nie wiem, czy widzisz? No, to one do mnie lubią podpływać i faktycznie coś tam ze mną robić. Zaczepiać. Tak. No może raczej tak zaczepiać. Tak z ciekawością do mnie podpływają raczej, nie? Powiedz mi, w tym akwarium w Płetwach, bo mówisz, że masz piankę, jacket, maska pełnotwarzowa, rozumiem, że to jest obieg otwarty, bąbelki normalnie lecą. Płetwy czy bez płetw sobie tutaj chodzisz? Ze zbiorników morskich to jest jedyny zbiornik, w którym wchodzę w płetwach, jakby, nie? Poza tym zbiornikiem z płetwami wchodzę jeszcze na zbiornik słonia i zbiornik pingwina. Na zbiornik rafy nie wchodzę w płetwach, ponieważ jest tam bardzo dużo koralowców i mogłoby to mój jeden zły ruch mógłby spowodować złamanie koralowca, a do tego nie chcę, nie? Czyli to w tamtym zbiorniku, rozumiem, wchodzisz tylko w, nie wiem, w butach neoprenowych? Tak, wchodzę w butach neoprenowych, mamy też płetwy do but neoprenowych, jak nie? Bo w takim razie zastanawiam, bo tu jak płetwy widzę duży zbiornik, to tam sobie pływasz, ale w tym zbiorniku z rafą koralową, gdzie jest mało i ciasno, to rozumiem, że pływalność to musi być perfekcyjna, żeby nie spaść na całą rafę koralową. Tak, to jest jeden zbiornik, w którym trzeba już, że tak powiem, być trochę bardziej precyzyjnym. Właśnie ze względu pierwszego to uwaga na te wszystkie koralowce, bo dosłownie wystarczy delikatnie tam stryknąć i one się łamią, są bardzo kruche. Zależy też, które oczywiście, bo są jakby jeszcze miękkie. A drugim aspektem, dlaczego w tym zbiorniku trzeba uważać, to jeżowce. Na jeżowce nie chcę się nadziać. Okej. No, z tych dwóch powodów trzeba w tym zbiorniku bardzo uważać. Oczywiście pływalność musi być praktycznie zerowa. Trzeba być, tak powiem, delikatnym jak piórko w tym zbiorniku. Twój pierwszy dzień w pracy w takim razie w takim zbiorniku z rafą koralową to pewnie był stresujący. Wiesz co, ja tutaj zaczynałem nurkować 2 lata temu. Ta rafa koralowa na tym zbiorniku była w większości sztuczna. Tam część tych koralowców w sumie, które tam są, to ja część z nich posadziłem. Więc ja miałem ten czas jakby przygotowania się. Nie dość, że się przygotowałeś, to jeszcze posadziłeś prawdziwe koralowce. Tak. No. Ale ciekawostka, ogólnie pierwszy zbiornik, na który wchodziłem, przychodząc do pracy, to był właśnie ten zbiornik rekina. Chyba w najlepsze, najfajniejsze. Tak, ale nie było tutaj jeszcze tylu ryb nie było oraz nie były takie duże. Takie duże, nie? No. Ja teraz sobie zażartuję, że każdy mężczyzna musi tam posadzić drzewo, ty posadziłeś koralowiec w łódzkim zonie. Tak. No i jeszcze właśnie wracając do tych koralowców, to czasu do czasu wchodzimy i karmimy w ogóle te koralowce też, nie? Bo tylko my jakby możemy to zrobić. No dokładnie tak. No, powiem ci, że to jest bardzo fajne w takim razie, co robisz. Wrócę sobie do tego dużego zbiornika, bo on mówi, ma 7,5 metra głębokości, tak? Ale on w ogóle tam jest duża przestrzeń. Czy to, bo jak ja sobie na to patrzę, to jest ogromne po prostu.
jest gigantyczny. Ogólnie, wiesz co, parametrów dokładnie teraz ci nie powiem, bo już zapomniałem, ale jak tutaj właśnie czyszczę ten akryl, to przelatuję w jedną i w drugą praktycznie, kilkanaście razy, to wychodzę tam, no jak już butla jest tam na poziomie tam 50 atmosfer, to jestem ogólnie po tym zbiorniku nawet trochę zmęczony ogólnie, nie? Od tego, wiesz, ciągłego jakby machania, nie? A jeszcze potem drugie wejście, tak jak mówiłeś, ciebie czeka. No potem mamy jeszcze, wiadomo, przerwę powierzchniową, trochę to tam przygotowanie do drugiego wejścia, no. I do tej pory nie zdarzyło się nic ci groźnego ze stosunku co do ryb, nie? Nie. W stosunku co do ryb nic mi się nie zdarzyło. Wiesz co, jedyna taka sytuacja, która się, że tak powiem, notorycznie zdarza, ale nie jest to nic niebezpiecznego i to też jakby się zagapię, to lina, która tutaj pływa przy dnie, to jest takie, ludzie na to mówią rekin, niektórzy na to mówią płaszczka, to jest taki, jak przepłynie, to będzie wiadomo, co to jest. To ona lubi, jak że tak powiem, leżę i na przykład czyszczę, znaczy bardziej klęczę i czyszczę akryl, to mam jakby płetwy położone na żwirze płasko. To ona lubi podpłynąć i złapać mnie za płetwę, nie? Okej. Ale wydaje mi się, że to ona robi jakby instynktownie raczej niż z jakiegokolwiek jakby paktu agresji. No tak. Powiedz mi, woda jest ciepła ogólnie w tych zbiornikach? 25 stopni, wiesz? No to tak, jak długo byś ponurkował bez pianki, to byłoby chłodno. Tak. Ogólnie, wiesz co, nawet jak dłużej nurkuję w piance, to jest chłodno. To jest chłodno. No ja ostatnio siedziałem 2,5 godziny w 28 stopniach, to też idzie się wychłodzić, faktycznie. A jeszcze, bo wiadomo, jakby moja praca na różnych zbiornikach się różni jakby. No tak. I na zbiorniku Słonia na przykład, poza jakby jeszcze czyszczeniem akrylu, musimy sprzątać, znaczy czyścić jakby też to dno z odchodów ogólnie tego słonia, nie? Mamy jakby te specjalne skafandry. Główna robota. Trochę tak. To chyba jednak odkurzanie żwirków jest ciekawsze. No. Jest trochę przyjemniejsze, może tak. Czyli tak, pogadaliśmy sobie o tym przyjemnym nurkowaniu, a teraz... Tak, no są też jakby takie minusiki, że tak powiem, no ale wchodzimy tam właśnie w tym suchym skafandrze, nie? No ale jak wiadomo, jak nurkujesz, to pewnie też ci się zdarzyło jakaś tam nieszczelność w suchym skafandrze. No Niby jest szczelny, ale wiadomo, gdzieś tam się odepnie rękawica czy coś takiego. Nie dokręciłeś tego i tak dalej. Dokładnie. A czym wy to zbieracie? Wiesz co, mieliśmy bardzo duży problem ogólnie z tym na początku i było wiele rozwiązań. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem okazało się kupno motopompy, takiej, jaką używają w straży i po prostu... Odsysanie. Tak, i po prostu odsysanie. I troszeczkę wody ucieka. Tak, i wtedy napełniamy czystą wodą i to też robimy jakby raz w tygodniu, nie? Teraz mamy 4 słonie, na początku było ich mniej, więc trzeba było to robić rzadziej, teraz raz w tygodniu to jest takie minimum, które to trzeba jakby zrobić. Chciałeś zostać śluszarzem, a sprzątasz gówno po słoniu. No tak, no. Co poszło nie tak? Nie, wiesz, nie mogę narzekać, nie ma co. Tak, teraz jak znajomi się pytają, co robisz, sprzątam, to nabiera innego znaczenia, nie? No, a tak. powiedz mi w takim razie, a u pingwinów? U pingwinów zimą jest najmniej pracy. Tam zdarza się, że wchodzimy raz na 3 tygodnie na przykład, tylko przeczyścić szybkę. Okej. Ale powiem ci, że latem to tam glony rosną z takim tempem, że musimy wchodzić 2 razy w tygodniu. I musimy po prostu siatami fizycznie wyciągać jakby te glony, nie? Bo one się tak namnażają w takim tempie, że byśmy zapuścili ten zbiornik na 2 tygodnie i ludzie by widzieli glony, a nie... No tak. Czyli to jest ciężka robota w takim razie u takich pingwinów. Tak, wtedy ogólnie można się faktycznie spocić ogólnie dosyć, nie? W tym suchym skafandrze jeszcze jak się jest, te glony dosyć ważą, je trzeba wyciągać, machać tymi płetwami ciągle, więc wtedy można się spocić, nie? A tu chillaucik. Tak, tutaj akurat tak, no ale mamy okres zimowy, więc pingwiny raczej rzadko wchodzą. A rozumiem, że to akwarium pingwinów zamarza, czy nie zamarza na zimę? Nie zamarza, wiesz co? Oprócz tego, że tam jest jakby ciągły ruch wody, bo
jakby woda wraca do nas i jest filtrowana, to rury, przez które ona przechodzi, wchodzi tutaj właśnie do tego budynku. Budynek jest ogrzewany, przez to automatycznie ta woda też się trochę tam ociepla, więc tam zimą ma około tam 5 stopni, coś takiego, więc nie zamarza, nie? Mam jeszcze takie okrągłe, bym powiedział, akwarium. Tam też kiedyś, tuba właśnie, tam też kiedyś widziałem nurka. Rozumiem, że tam też tak trzeba czyścić. Tak, tam też aktualnie akryl jest czyszczany tam albo codziennie, albo co drugi dzień, też w zależności od potrzeb. I tam też jest taki odkurzacz też do żwiru, tylko wiadomo w mniejszej skali. Nie? Ale tam to już tak na stojąco z krzesełeczkiem to już mi wszystko chyba wyczyści. Wiesz co, tylko bez krzesełka żadnego. Wchodzimy tam tylko właśnie na stojąco i też bez żadnego sprzętu. Tam się trochę różni ten sprzęt. My tam wchodzimy na takim dużym wężu po prostu i taki tradycyjny automat do buzi po prostu wkładany z maską i ścierka i stawka. Okej. Czyli tam powietrze jest podawane z góry w takim razie. Tak. Butla jest tam przyczepiana do barierki i wszystko jest jakby pilnowane, nie? Oprócz tego to jeszcze stawka ogólnie jest dosyć konieczna, bo za każdym razem jak czyścisz szybę, to się odpychasz jakby od tego, więc ta stawka... Musisz się czymś takim... Tak. Taka do szyb normalna. Tak, taka zwykła do szyb, taka z jednym zaciskiem, ta podwójna jest pewnie. Czyli przykleja się do szyby i czyścisz. No powiem ci, bardzo fajna robota. A powiedz mi, jak, no nie wiem, wskakujesz do tego dużego akwarium, nie wiem, łódką wypływacie na środek akwarium, czy z brzegu po prostu? Jak to wygląda? Wiesz co, właśnie jeżeli chodzi o ten zbiornik tutaj, to na górze po długości tego zbiornika są przelewy. I przygotowali jeden przelew dla nas specjalnie, jakby jest zabezpieczony. Specjalnie dla nas, on tam ma długość około tam 1,5 metra, coś takiego, więc tam na spokojnie jakby możemy sobie przygotować sprzęt, jakby się ubrać już w całości i tylko się jakby zsunąć do zbiornika jakby, nie? I wyjście też jest bezproblemowe, wypływamy, wszystko jakby na początku już siebie ściągamy, bo jest łatwiejsze to... No tak. No, ale akurat jeżeli chodzi o ten zbiornik, pozostały zbiornik tuby oraz zbiornik rafy, to tam wchodziłem po drabince, ślusarze, którzy tutaj pracują, przygotowali nam te drabinki. Mogłeś być ślusarzem, zobacz. Mogłem być ślusarzem, no. A jednak czyścisz. No. Masz swoje ulubione ryby już w tym akwarium? Poznajesz niektóre zwierzątka? Tak, mam swoje ulubione. No te rekiny są, nie chcę nic mówić, fajne. Te rekin brodaty w sumie. Te, które tam ze mną wchodzą w tą interakcję. Nie wiem, czy gdzieś tu pływa, ale ten arotron też jest bardzo fajny. On też jakby czasami do mnie podpłynie, coś tam da się też dotknąć, więc to są jakby takie moje ulubione ryby akurat w tej zbiorniku, nie? Nie znudziła cię ta praca, skoro dalej 2 lata tu pracujesz? Nie znudziła mnie. Wiesz co, jak się schodzi ogólnie pod wodę, to mimo wszystko, że tutaj nawet jako obserwator jest to bardzo jakby uspokajające i bardzo satysfakcjonujące, mogę powiedzieć, obserwacja tych zwierząt tutaj, to jeszcze jak jest się nurkiem i ma się możliwość ogólnie siedzenia w takiej absolutnej ciszy, jest to bardzo uspokajające i bardzo, bardzo przyjemna praca jest to. Nie? Teraz to tak wyobrażam, że jak my, nurkowie, jeziorni, że tak to nazwę, marzymy o wyjechaniu na jakąś rafę koralową, to może tobie się marzy jakaś taka, wiesz, honoratka lub pięknie, żeby popatrzeć i nic nie było widać. Nie wiem, w sumie, wiesz co, wydaje mi się, że polskie, bo w paru jeziorach nurkowałem jakby w Polsce, są bardzo piękne, wiadomo, mają swoje uroki, ale tak jak mówię, jakby hobbystycznie jakby już dosyć odchodzę od tego nurkowania. Myślę, że mam tutaj, wiesz, tyle tego, no to prawda, nie? Że hobbystycznie to gdzieś jakby odchodzi jakby już pomału, a hobbystycznie to jak mam wybór, wiesz, pojechać ponurkować, to szczerze mówiąc wolę pojechać w góry sobie, nie? Zdecydowanie, nie? Ponurkuję sobie w robocie tak naprawdę, nie? I jeszcze mi za to zapłacą. Jeszcze nie zapłacą, no. Powiem ci, bardzo mi się podoba. A byłeś w środku tego statku? Czy tak, wiesz, czasami tam wchodzę, ale ogólnie rzadko. Zazwyczaj tam wchodzę, jak zauważę z góry, że na przykład orlenie, które tutaj pływają, zgubiły na przykład ząb. Nie? I tam widzę, że leży, to go wyciągnę. Po co ci ten ząb?
Wiesz co, wyciągam, daję je akwarystom i akwaryści na podstawie wyglądu tego zęba mogą stwierdzić stan fizyczny ryby, nie? Okej, czyli poza czyszczeniem też troszeczkę biologia jakby morska, coś w ten desen, nie? Wiesz co, trochę jakby tego łykam. Nie nazwałbym się profesjonalistą, nie nazwałbym się chyba też nawet amatorem. Zbieram zęby rekinów, nie? Raczej tak czysto hobbystycznie lubię też posłuchać akwarystów, bo oni też mają olbrzymią wiedzę na temat tych wszystkich ryb tutaj, więc raczej ich tylko słucham i ewentualnie na podstawie ich słuchania mogę jakieś tam informacje im przekazać, nie? Akwaryści nie zazdroszczą ci, że jesteś z rybami, oni w papierach? Wiesz co, oni nie jak bardziej w papierach, ale oni tymi rybami też się zajmują, wiesz, oni je karmią, pilnują. Mamy, wiesz, ludzi, którzy badają tą wodę. No poza tym szukują jakby nowe zbiorniki, starają się rozmnażać niektóre ryby, więc też mają taką przyjemną pracę. Ale pytałem paru akwarystów, to ogólnie aż tak chyba ich nie ciągnie do tej wody. Ale powiem ci, że mamy akwarystów, którzy wchodzą jakby do zbiornika, nie wchodzą do tych głębokich zbiorników, ale do tamtych płytkich to już wchodzą, nie? Jakieś takie drobne poprawki, czy tam właśnie jakieś delikatne czyszczenie zbiorniczków, nie? No tylko mówię, tamte zbiorniczki są płyciutkie, nie? No tak. No tu masz Dopasane 7,5 metra, to jest już naprawdę fajna tak, głębokość, nie? No. To idzie się zmachać nawet, nie? No. Na szczęście wiesz, nie wchodzimy tutaj już w tabelę dekompresyjną. No tak, 7,5 metra, a godzina 30 to spokojnie, nie? No tak. Tak musi, prędzej powietrze się skończy niż... Po prostu na czystym powietrzu, nie na nitroksach. Tak, mamy własną sprężarkę, sobie bijemy butle. Sprężarkę mamy bardzo dobrą, z takiej klasy. Oczywiście dbamy o to, żeby filtry wymieniać w tej sprężarce i żeby przychodziła tam przeglądy, więc tak, nie? Sami tutaj ładujemy powietrzem. Jakbyś teraz się, nie wiem, przenosimy się do przeszłości. No. I ktoś ci mówi, że będziesz czyścił zoo, to poszedłbyś tą drogę? Czy jednak ślusarz? Tak, raczej bym poszedł. Bo wiesz, ślusarzem zawsze mogę zostać. To wystarczy, że przekręcisz drabinkę. Tak. Zawsze mogę jakby do tego wrócić. Czy tam pomału jakby sobie kupować rzeczy do domu, czy coś takiego, jakieś ślusarskie. A wiesz, drugi raz jakby nurkiem raczej nie zostanę. No nie? tak, to jest szansa 1 na milion tak naprawdę. Jeszcze mówię, fajnym łódzkim zoo, to jest dosyć w sumie nowy obiekt. Tak. Dosyć świeżutki, wszystko jest nowe. Jak mówisz, że rozmnażałeś rafę koralową, to jest... No ja robiłem odcinek z Marią Sotek na temat właśnie przesadzania rafy koralowej. To dla mnie było w ogóle szokiem, że coś takiego się robi, a tu patrz, siedzi sobie Łukasz, który sobie wyhodował rafę koralową z akwarystami w łódzkim zoo po prostu, nie? Także... Jest to... Wiesz co, sam ogólnie też nigdy bym nie sądził, że będę miał taką pracę, gdzie w ogóle ja, wiesz, z Pomorza przeprowadzę się do Łodzi ogólnie i... Jeszcze, no właśnie, nie? Ale powiem ci, że właśnie a propos tej przeprowadzki, to miałem bardzo dużo wątpliwości ogólnie, nie? Jeżeli chodzi o tę przeprowadzkę. Bo, no wiesz, jedziesz tutaj, ja ogólnie dnia, w którym przyjechałem do Łodzi mieszkać, nie miałem załatwione jeszcze mieszkania. W ten sam dzień, kiedy tu przyjechałem, wróć. Najpierw przyjechałem tutaj pogadać chwilę o mojej umowie o pracę i wtedy też pojechałem zobaczyć mieszkanie. Oczywiście kawalerkę bodajże chyba 18 albo 19 metrów. Tylko że tam była umowa na minimum rok, bez możliwości odwołania, więc musiałem z niej zrezygnować, bo nie byłem pewny tej pracy, czy mi wydłużą. Więc jakby wróciłem do domu i czekałem jakby dalej na odpowiedź, po czym jak już dostałem pełną odpowiedź, że tam podpisujemy umowę i jakby zaczynam pracę, to wtedy pojechałem tutaj z rzeczami, umówiony na mieszkanie, ale nie wiedziałem, czy będę je wynajmował dalej. Ale wiesz, jakby już nie miałem innej możliwości, więc przez pierwszy rok mieszkałem w kawalerce 17 metrów kwadratowych i bardzo fajnie, że tak powiem, wspominam to. No potem jakby się przeprowadziłem,
trochę tam potem znowu się przeprowadziłem. No, ale przez cały czas jakby tu, wiesz, pracowałem, w międzyczasie dostawałem jakby nowe umowy o pracę, w sensie nowe umowy, potem teraz jestem na umowie na czas nieokreślony, więc jest stabilnie, że tak powiem, nie? Czyli dalej będziesz czyścił to dzięki tobie i pewnie jeszcze twoim kolegom, bo chyba nie sam to czyścisz tak naprawdę. Tak. Sam nie czyszczę. Oprócz mnie jest jeszcze 3 nurków, którzy wchodzą jakby do wody, nie? 3 szczęściarzy. Tak, 3 szczęściarzy, no. Los im sprzyja. I mi oczywiście, nie? No powiem tak, zazdroszczę, tak naprawdę zazdroszczę. Chociaż ja znając siebie, mi się po pewnie 5 nurkach znudziło. I bym szukał, chociaż tego to bym się bał, człowieczka. No. O, to jest właśnie ta, która lubi mnie złapać za płetwę, nie? No powiem ci naprawdę fascynujące to, że w ogóle mogę pogadać sobie z tobą o tym, że jest ktoś taki, kto wchodzi sobie do łódzkiego zoo i widzę, że jest czysto i można po prostu popatrzeć, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Ja sobie nie zdawałem sprawy, myślałem, że to wiesz, akwarium, no co to akwarium, tak? Wlewasz wodę, wpuszczasz ryby i gotowe, tak? A tu tak, tu poczyścić, tu pozbierać w ogóle muszle po rybach. Też tego nie wiedziałem, to już się właśnie dowiedziałem, czy że mamy różne akwaria o różnym zasoleniu, tak? Że czyścicie kupę słonia. No. Tak się zastanawiam, czy jak przychodziłeś do pracy, to ci mówili o tej kupie słonia. Tak, wiesz co, mówili czy to była ta umowa z gwiazdką? nie, tylko rekinki, fajne rzeczy, nie? Wiesz, jak już tutaj przyjechałem, to mi jakby pokazywali te zbiorniki, w których będę jakby nurkował. I oprócz tych wszystkich zbiorników tutaj, to jeszcze jest zbiornik tam Sumatry, tam w tej strefie z krokodylami tam dalej. Do zbiorników z krokodylami nie wchodzimy już. Nie wchodzicie. Był jeden, co wszedł, ale nie wrócił, nie? No, więc jeszcze jest zbiornik Sumatry, tam jest słodka woda. To jest... Tak. Nie, chciałem powiedzieć, że to jest jedyny zbiornik ze słodką wodą, gdzie są ryby, ale na zbiorniku ze słoniami też są ryby. Też są, no tak, są ryby, tak. Są tam rybki. No. Czyli krokodyli jeszcze nie czyściłeś? Nie. Wiesz co, to akwaryści mają taki specjalny magnes jakby do czyszczenia tej szyby tam już, więc tam już po prostu jest zbyt niebezpiecznie jakby, nie? Nie wyobrażam sobie to. Nie? Widziałem te krokodyle, Ten Kraken i Penelopa. Tak, to są ogromne zwierzaki. Znaczy, ja przez wiele lat myślałem, odwiedzając to zoo, że to są makiety, bo one się nie ruszają, aż któregoś razu to się ruszyło. Niektórzy ludzie też właśnie to zarzucają ogólnie w komentarzach. Na Facebooku na przykład, ale nie, to są żywe jakby krokodyle. Spokojne. Tak, tylko spokojne. One mają po prostu bardzo wolny metabolizm, nie? Dlatego oszczędzają tą energię jak tylko mogą. Jak tylko wejdzie jakiś nurek przypadkiem. Nie to co rybki, które non-stop pływają, naprawdę wygląda to niesamowicie czarująco, nie? Tak, można tu siedzieć naprawdę bardzo długo i patrzeć na to i się w ogóle to nie nudzi. Zresztą ci, co oglądają nas na YouTubie, to za kamerą, że tak powiem, jest rząd krzesełek, właśnie jak w kinie tak naprawdę. Tak. Więc można sobie przyjść właśnie do łódzkiego zoo, usiąść na leżaczkach i po prostu to oglądać. Dokładnie. No co, zazdraszczam ci pracy w takim razie. Tak. Niektórzy mi faktycznie, może nie jak zazdroszczą, tylko może inaczej. Nurkowie niektórzy mi zazdroszczą pracy, bo jak się porównuje, wiesz, taką pracę nurka faktycznie takiego zawodowego, gdzie tam się tyra dosyć mocno, a ja taki zwykły nurek, co sobie wejdzie i szybę wyczyścić. Dokładnie, nie? Czasem muszle pozbiera, nie? Tak, to faktycznie można zazdrościć, ale pierwsza reakcja ludzi, jak im mówię, że nurkuję jakby w zoo, to pytają, czy nurkuję z rekinami. Po czym jak odpowiadam, że nurkuję z rekinami, to pierwsza reakcja jest niedowierzanie. No jasne, nie? Gdzie rekiny? Nie wiem, chyba są przekonani, że to jest jakby, wiesz, jakoś oddzielane. Abstrakcja, nie? Tak, jakaś taka abstrakcja. Ale mówię, jak tu przychodziłem do pracy, to było znacznie mniej. Nie było jedyne rekiny, które tu były, to te rekiny czarnopłetwe. Te takie maluszki, które tam pływają gdzieniegdzie w tle. Ja mogę potwierdzić, bo jak byłem pierwszy raz jakoś, nie wiem, miesiąc po otwarciu zoo, to faktycznie wydawało mi się, że tu jest mało tych rybek, a byłem ostatnio z 2-3 miesiące temu, to naprawdę robi się tego dużo i gęsto, tak? Jeszcze, mówię, ciebie pod wodą nie widziałem,
no ale teraz mam, rozumiem, deal checkpoint do zaliczenia, zobaczyć cię pod wodą, po prostu. Czy to nie fake? Tak. Wiesz, na Facebooku są filmiki, gdzie jestem pod wodą, więc Tak, tam może zobaczyć. w masce i kombinezonie to każdy może być. Można rozróżnić, nie? Dokładnie tak. Cieszę się w takim razie, no dzięki, życzę ci sukcesów w pracy, więcej Dziękuję rybek, bardzo. posadź jeszcze trochę tej rafy koralowej może. No, tak, staramy się, wiesz, powiem ci, że na tym właśnie zbiorniku rafy to się pozbyliśmy praktycznie całkowicie ogólnie tej sztucznej rafy. Teraz pokazuje ten zbiornik, jakby jest pokazywany przez naturalną rafę, tak jak to wygląda. Ten proces jest bardzo powolny, trwa latami, aż ta rafa urośnie, będzie królowa, ale już jest spektakularnie, nie? Czy nawet ty widzisz tą zmianę? Tak, ja widzę tą zmianę, a co dopiero, wiesz, osoby, które przychodzą tutaj raz na... No mówię, dokładnie, ja przychodzę nieczęsto, tak, ale widzę właśnie głównie po tym akwarium, że tego jest więcej, zdecydowanie więcej tych rybek sobie pływa, są większe. Teraz będę wiedział, że jak na dnie leżą muszle, to żeście nie posprzątali, tak? Wcześniej myślałem, że to po prostu tak ma być. Nie. Czyli rozumiem, że jutro czekacie robota w takim razie. Jutro albo pojutrze, wiesz, bo dzisiaj już wchodziłem na ten zbiornik i czyściłem właśnie szybę, a chodzi o to, żeby tak zaplanować pracę, żeby nie wchodzić żeby nie marnować, że tak powiem, wejścia na jakiś inny, konieczniejszy zbiornik, nie? Więc przy okazji właśnie jak czyścimy szybę, to raczej staramy się pozbierać też muszle. I raczej... No widzisz, i grafik, planowanie, to nie jest takie, wejdę sobie coś porobić. Nie. Mamy, wiesz, grafik robiony co tydzień, w piątek robimy na przyszły tydzień, żeby każdy z nurków wiedział, gdzie ma wejść i co wykonać, nie? Poważna robota. Dzięki ci w takim razie i do zobaczenia gdzieś na polskich jeziorach w takim razie. No, mam nadzieję, że się spotkamy. Dziękuję ci, cześć. Ja również dziękuję, cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.